Dataflow Gen 2 służy do transformacji danych w Fabric. Graficznej transformacji, a więc w przeciwieństwie do notebooków nie musimy znać Pythona. Dzięki wsparciu dla niemal 150 rodzajów połączeń może być używany w celu ingestu, pobierania danych do Fabric. W przypadku, kiedy dane, np. pliki CSV, znajdują się już w Fabric, możemy użyć go na potrzeby mechanizmu oczyszczającego, transformującego dane, które będą następnie zapisane w tabelach Lakehouse czy Warehouse. Właśnie tego typu prosty przykład zaraz zademonstruję. Sam interfejs Dataflow Gen 2 to nowsza, udoskonalona wersja Dataflow, które znają użytkownicy Power BI. Osoby korzystające wcześniej z Power Query w Excelu również poczują się jak w domu. Pozostaje zatem sprawdzić, jak korzystać z przepływów danych w Microsoft Fabric. Zapraszam. W pierwszej kolejności utworzę nowy Lakehouse, Demo Lakehouse. Jak wiadomo, wszelkie obiekty w Fabricu możemy tworzyć na przynajmniej dwa sposoby, albo wybierając odpowiedni workload, środowisko, albo też na stronie głównej przestrzeni roboczej Workspace'a, korzystając z opcji New Item. Ta druga opcja jest o tyle bardziej uniwersalna, że mam tu dostępne wszystkie elementy, które mogę utworzyć, nieodfiltrowane do tych, które są przyporządkowane do wybranego środowiska. Wyszukuję w tej części Lakehouse. Korzystam z nazwy Demo Lakehouse, dokładnie tak jak podpowiedziano. I do przestrzeni plików, do obszaru danych nieustrukturyzowanych wstawię prosty plik CSV, na którym będziemy pracować w Dataflow. Pobieram ten plik lokalnie, a następnie wstawiam najprostszą metodą upload do Lakehouse'a. Plik został wstawiony. Po odświeżeniu listy znajduje się właśnie w tej części. Wracam więc do głównej strony mojego Workspace'a i przechodzę do utworzenia nowego elementu Dataflow. W momencie, kiedy mamy wybrane środowisko Data Factory, to tutaj na stronie głównej właśnie element Dataflow jest dostępny, a więc mogę wybrać też tą metodę, tą ścieżkę. Po jego utworzeniu zmodyfikuję domyślną nazwę widoczną w lewym górnym rogu, wpisując tutaj filmy Dataflow. A teraz przechodzę do wskazania plików źródłowych. Wskazanie pliku źródłowego, którym będzie plik CSV. Tyle, że znajduje się w Lakehouse, a więc spośród źródeł wybieram pozostałe. W ramach OneLake Data Hub pojawią się elementy w OneLake'u, które są dla mnie dostępne. Na tej liście widoczny jest Demo Lakehouse, który właśnie utworzyłem, a więc wskazuję to źródło. W części Files dostępny jest interesujący mnie plik filmy CSV. Tworzę nowe połączenie. I otrzymujemy interfejs Dataflow Power Query w centralnym miejscu danymi pochodzącymi z pliku CSV, rozpoznanych 8 kolumn, tyle że nierozpoznane nazwy kolumn, jak widać, są one widoczne w pierwszym wierszu danych. Zajmiemy się tym za chwilę. Na początek kilka słów o interfejsie. W górnej części znajduje się wstążka Ribbon, którą możemy zresztą zmniejszyć do takiej postaci tylko i wyłącznie graficznej. I tutaj znajdziemy takie zakładki jak Home, Transform, Add Column, View czy Help. Na karcie Home, poza opcjami dodania nowych źródeł, nowych danych, bo nasz Dataflow może korzystać z wielu źródeł, a następnie scalać je, łączyć. Po lewej stronie widoczna jest zresztą lista zapytań, czyli gdybyśmy dodali kolejne zapytanie, kolejne źródła, to one pojawią się na tej liście. Nazwy źródeł możemy modyfikować. Domyślnie ta nazwa to filmy CSV, czyli na podstawie nazwy pliku.
Pozostawimy jednak część queries w tej demonstracji. Nie będziemy się zajmować więcej niż jednym źródłem. Obok mamy możliwość wprowadzenia ręcznie jakichś danych wejściowych, wtedy kiedy to jest jakiś niewielki zestaw danych słownikowych, stały, statyczny i nie mamy też takiego źródła, możemy go wprowadzić w tym miejscu w ramach Dataflow. Obok możliwość zarządzania połączeniami, w naszym przypadku to połączenie do Lakehouse'a, z którego pobraliśmy, do którego odwołujemy się do pliku znajdującego się w tym Lakehouse'ie. Opcje zarządzanie parametrami, możliwość odświeżenia danych, czyli pobrania ich jeszcze raz do tego interfejsu i wykonania szeregu kroków transformacji, o których za chwilę. W momencie, kiedy nacisnę teraz refresh, to oczekujemy na ponowne pobranie tych samych danych, a więc w tym momencie nic się nie zmieniło. Advanced Editor to możliwość sprawdzenia, a także wyedytowania zmiany kodu M, w którym zapisane są poszczególne transformacje. Widzimy tutaj 4 linijki w części LED. Odpowiadają one tym 4 krokom, 4 transformacjom, które zostały wykonane. Zaczynając od wskazania źródła, poprzez elementy związane z nawigacją, czyli wskazaniem pliku, który odczytujemy, aż na tym ostatnim kroku imported CSV. W tym momencie mogę łatwo cofnąć się do poprzednich kroków, widząc jaki był rezultat na moment wykonania tego kroku i powyżej w tym oknie widząc wyselekcjonowany kod konkretnego kroku, czyli kod odpowiadający za import pliku CSV widzimy w tym miejscu i w ramach tego zaawansowanego edytora to jest to, co widzimy tutaj. Czyli na obiekcie CSV wykonanie metody document. Tutaj wskazujemy nazwę poprzedniego kroku, jaki znak oddziela poszczególne kolumny, ile tych kolumn jest, jakie kodowanie itd. Na liście poszczególnych kroków, tu po prawej stronie, możemy też łatwo usuwać albo ostatni krok, albo któryś z poprzednich, jeżeli tylko on nie jest zależny, albo kolejne kroki nie są zależne od tego, który chcemy skasować. Takie możliwości też są możliwe. Add Data Destinations to możliwość zapisania wyniku tych transformacji. Na razie jeszcze bardzo surowej, a więc nie wybieramy, zajmiemy się tą metodą na samym końcu. Zresztą o pracy z miejscami docelowymi w Dataflow mówiłem, prezentując bramę Data Gateway, pozwalającą na odwołanie się do danych lokalnych, chociażby serwera SQL, lokalnego serwera SQL. Polecam wrócić do tamtego filmu. Dalej znajdują się opcje pozwalające na usuwanie kolumn wybranych, usuwanie wierszy, filtrowanie wierszy, sortowanie, grupowanie i inne transformacje. Więcej transformacji znajdziemy na karcie Transform, która zaczyna się chociażby od grupowania. Jak widać w części Home są powtórzone te najczęściej używane, chociażby grupowanie. Z kolei ta druga transformacja, Use First Row as Headers, przyda nam się w tym momencie, bo to jest właśnie funkcja, która zamieni dane znajdujące się w pierwszym wierszu na nagłówki kolumn. Wybieram więc tę opcję i czekamy na wynik. Po prawej stronie pojawi się kolejny krok, a właściwie już nawet 2 kroki. Pierwszy dodany to Promoted Headers, a drugi to Changed Column Type, czyli nie tylko zostały zmienione nazwy kolumn, ale także zostały rozpoznane typy danych i odpowiednio dostosowane. Co widać po tych ikonkach w lewym górnym rogu każdej z kolumn. To jest informacja, że to są kolumny, że to są dane tekstowe, podobnie w gatunek, tytuł, kraj, czas trwania, to już dane czasu. Odpowiadający kod za właśnie tego typu modyfikacje znajduje się tu, a więc Film ID tekst, gatunek, tytuł, kraj ponownie, czas trwania time. No i zwróćmy uwagę na tę nieścisłość. W kolumnie Film ID znajdują się zazwyczaj wartości liczbowe, a tutaj został wybrany typ tekstowy. Ale to właśnie dlatego, że jedna z wartości nie spełnia tego wymagania, a więc nie można było dopasować tutaj typu numerycznego. Zobaczmy, co się wydarzy, jeżeli spróbuję wymusić ten typ. Mogę to zrobić korzystając z menu podręcznego
opcja Change Type, wartość całkowita, liczba całkowita, albo na karcie we wstążce Transform wybrać Change Data Type i tutaj również ta sama pozycja. Efekt będzie taki sam, to znaczy on spyta, czy chcemy użyć bieżącego kroku, czy dodać nowy. To dlatego, że ostatnio wykonaną transformacją na liście była zmiana typów, tyle że dla wszystkich kolumn w tej tabeli. A więc on może albo zmodyfikować ten istniejący krok, dodając do niego odpowiednio typ int dla film ID, albo dodać nowy. Ja wybiorę dodanie nowego, łatwiej będzie mi rozróżniać i ewentualnie cofać ten krok. Jak widać, zmiana została zastosowana. Film ID to już wartość całkowita, ale w jednym z wierszy, w tym, którym się spodziewaliśmy, pojawił się błąd, error. Po kliknięciu na ten komunikat error możemy zapoznać się ze szczegółami, gdyby były one bardziej zagadkowe. W tym przypadku po prostu nie można było dokonać konwersji do typu number. Ja ten komunikat usunę, usuwając poprzedni krok. Wracam do listy filmów i decydujemy, że te błędne, niepoprawne dane, cały wiersz zostanie usunięty. Służy do tego opcja Remove Rows, a następnie Remove Errors. Do tej pory tych wierszy na liście mieliśmy 17, po wybraniu Remove Errors zobaczymy ich 16, a więc cały wiersz został skasowany. Pamiętajmy, że jeśli będziemy ten data flow uruchamiać według jakiegoś harmonogramu, w pliku źródłowym, w przyszłej wersji pliku źródłowego mogą się pojawić inne błędy w wyniku tej konwersji. I wtedy wszystkie te wiersze, wszystkie te filmy, które nie będą spełniać warunku, że film ID ma być wartość całkowita, również będą skasowane. Tak? To, co w tym momencie wykonujemy, to w tym podglądzie widzimy transformację na przykładowym, na aktualnym zestawie danych. Ale docelowo tworzymy data flow, przepływ, który będzie uniwersalny, który będzie wykonywany dla nowo pojawiających się rekordów. Stąd też możliwość odświeżenia, już teraz sprawdzenia, czy u źródła nie pojawiły się jakieś nowe dane. Dokonajmy jeszcze kilku innych transformacji, chociażby w kolumnie kraj te nazwy krajów wpisane są niejednolicie. Możemy łatwo zmodyfikować, uspójnić te dane, wybierając format uppercase. Wówczas wszystkie nazwy krajów będą pisane wielkimi literami. Na koniec sprawdźmy jeszcze, jak działa usuwanie kolumn. Załóżmy, że z tego naszego zestawu 8 kolumn nie interesuje mnie kolumna premiera i czas trwania i chciałbym je usunąć. Mogę to zrobić krok po kroku, usuwając zaznaczoną kolumnę, a mogę też skorzystać z opcji Remove Columns, czyli zaznaczyć obie kolumny do skasowania i usunąć je. Albo też analogicznie, gdyby mniej było kolumn, które mają pozostać, zaznaczam tylko te, które mają pozostać, a następnie opcję Remove Other Columns. I jeszcze inna możliwość, funkcja Choose Columns, a więc zaznaczam tutaj na liście to, co ma pozostać. W moim przypadku odznaczam czas trwania i premiera. To spowoduje, że pozostałe, niezaznaczone te dwie kolumny zostaną skasowane. No i to również wygenerowało oczywiście akcję Choose Columns, a następnie Select Columns, wymienione kolumny, które pozostałe zostały skasowane. Tak przygotowany plik, tak przygotowany zestaw danych chcę zapisać do Lakehouse, a raczej znowu zapisujemy w przepływie danych, żeby tego typu kroki, tego typu transformacje zostały wykonane w każdym kolejnym uruchomieniu. To nie ten konkretny plik jest zapisany, tylko ten scenariusz, ten przepływ danych. Wybieram więc z górnego menu Add Destination. Spośród tych 4 miejsc docelowych interesuje mnie Lakehouse, ten sam Lakehouse, który utworzyłem przed chwilą, znajdujący się w przestrzeni w workspace'ie kursy SQL o nazwie Demo Lakehouse. Modyfikuję nazwę tabeli, bo jak widać wybrana jest opcja utworzenia nowej tabeli, a nie zapis do istniejącej. Zresztą w tym momencie w tym Lakehouse'ie nie ma żadnych istniejących tabel. Zmieniam nazwę na filmy i przechodzę dalej.
W Choose Destination Settings upewniam się, że wszystkie kolumny zostały poprawnie zmapowane, że wszystkie typy danych źródłowe zostały zmapowane na docelowe typy dostępne w tabeli Delta. Te domyślne ustawienia automatyczne spowodują, że tabela zostanie każdorazowo nadpisana. Pozostawiam te ustawienia, a następnie wybieram Save Settings. To spowodowało zapisanie, ustawienie tutaj odpowiedniego miejsca docelowego. Zresztą zamiast korzystać z tego przycisku u góry, mogłem też ten wybór dokonać właśnie tutaj. Gdybym w przyszłości chciał zmienić ustawienia, które tutaj są również, mam możliwość ich podglądu, czyli jaki workspace, jaki lakehouse, jak się tabela nazywa, jaka metoda aktualizacji. Mogę tutaj przejść, powrócić do tej edycji i ten szereg ustawień zmienić. Ja tego teraz jednak nie będę robił. Na koniec mógłbym po prostu zamknąć ten data flow, ale uwaga, jeżeli to zrobię, to ten data flow będzie zapisany niejako jako draft, to znaczy on nie będzie mógł być uruchomiony, czyli on nie będzie mógł powodować odświeżenia danych, ponieważ go nie opublikowałem. Po zakończeniu pracy z data flow wybieramy opcję Publish Now. I w tym momencie nie tylko zmiany są zastosowane i interfejs zamknięty, ale zobaczmy, po prawej stronie od nazwy tego data flow pojawiają się takie kręcące się kropeczki, które symbolizują proces publikacji właśnie. A jak już ten proces się zakończy, w kolumnie Refreshed będzie aktualizowana data, godzina ostatniego odświeżania, czyli pobrania danych, czyli spodziewamy się tutaj kręcących kropeczek. Poczekajmy chwilę. Dodatkowo w Refresh History znajdziemy historię odświeżania. W tym momencie jeszcze żadne odświeżanie się właściwie nie zaczęło. Już w tym momencie się zaczęło, jest w trakcie, bo właśnie zgodnie z tym komunikatem u góry zakończył się proces publikacji, a więc czekamy na odświeżenie informacji, co spowoduje, że w naszym Lakehouse'ie w części tabel powinna pojawić się nowa tabela o nazwie Filmy. Już się pojawiła. Po chwili będą dostępne dane. Chyba już mogę je podejrzeć. Po załadowaniu podglądu już po odświeżeniu tych danych, faktycznie po wstawieniu wszystkich danych poprzez Dataflow w tabeli widzimy kolumny, aktualnie 6 kolumn tych wybranych, poprawione identyfikatory, czyli tych kilka prostych transformacji, które wykonaliśmy. Wróćmy do historii wykonywania, historii odświeżania, refresh history i jak widać succeeded, czyli to odświeżanie zakończyło się z sukcesem. Mogę przejść do właściwości, sprawdzić dokładnie, ile trwało to odświeżanie, 20 sekund. Lista błędów, a właściwie ostrzeżeń w naszym przypadku, informacja, dlaczego funkcja fast copy nie została tutaj zastosowana. Możemy wyzwolić to odświeżenie jeszcze raz. Zobaczmy, czy drugie odświeżenie zakończy się szybciej. Z tym, że pamiętajmy, dane się nie zmienią, ta tabela i tak zostanie nadpisana, więc nie będziemy tego sprawdzać w miejscu docelowym. W tym momencie odświeżenie jest w trakcie. Odświeżam okno zawierające informacje o odświeżeniu, ale cały czas jest in progress. Właściwie nie wiem, na jakiej podstawie spodziewałem się, że drugie odświeżanie będzie szybsze. Wygląda na to, że ten czas będzie bardzo zbliżony. To może w międzyczasie pokażę, że możemy przejść do właściwości tego data flow i tutaj włączyć zaplanowane odświeżanie. Czyli włączam refresh schedule, wybieram częstotliwość dzienną, tygodniową i wskazuję, którego dnia dokładnie ma rozpocząć się automatyczne wykonywanie tego data flow. Zobaczmy teraz do historii. Jak widać, tak, 25 sekund. W tym miejscu możemy też przeskoczyć do tego okna, które pokazałem przed chwilą, czyli możliwości planowania odświeżania i tutaj też jest dostępny przycisk do wymuszenia
kolejnego odświeżenia. W każdym momencie mogę wrócić do edycji tego Dataflow, klikając na jego nazwę, z tym, że tutaj pamiętajmy, że możliwość przełączania się pomiędzy poszczególnymi elementami w Fabriku jest inna w przypadku Dataflow. Jak mam otwarte jakiś Lakehouse i Warehouse, to mogę przełączać się pomiędzy nimi za pomocą, czy też raport, to mogę przełączać pomiędzy nimi za pomocą tej belki po lewej stronie. Inaczej jest w przypadku Dataflow, muszę najpierw zamknąć wyraźnie ten interfejs, aby móc przeskoczyć do innego elementu. I to tyle w tym przykładzie. Pokazałem, jak utworzyć nowy Dataflow, omówiłem jego interfejs. Dla danych źródłowych w pliku CSV dokonałem kilku transformacji. Między innymi zmieniłem typ danych w kolumnach, usunąłem błędne wiersze, czy usunąłem część kolumn. Na koniec opublikowaliśmy Dataflow i sprawdziliśmy dane wynikowe w tabeli w Lakehouse. Pokazałem też, jak zaplanować odświeżanie, czyli uruchamianie tego Dataflow według określonego harmonogramu. Lista dostępnych transformacji jest oczywiście znacznie większa, zachęcam więc do samodzielnego eksperymentowania. Alternatywą dla transformacji danych w Dataflow są notebooki, które przedstawię w ramach jednego z kolejnych filmów, a w najbliższym zaprezentuję, jak budować logikę w ramach pipelines. Zapraszam.